tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moim gościem jest Dariusz Prończuk, partner zarządzający Enterprise Investors. Będziemy rozmawiać m.in. o rozwoju rynku Private Equity i doprowadzaniu spółek do udanych exitów. Serdecznie zapraszam. Cześć Darku. Cześć, witam. Witam Krzysztof. Chciałem nawiązać do 1993 roku, czyli do Twoich początków w branży Private Equity, ale nie zamierzam od razu pytać Cię o Private Equity, a o Polskę. Anno Domini 1993. Jaki to był kraj, co z niego zapamiętałeś? No to taka trochę zamierzchła historia, zamierzchła przeszłość, ale z takich rzeczy, no to wydaje mi się, że to było biedniej niż dzisiaj, po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że to, co się stało tam parę lat wcześniej, 89, 90, no to wyzwoliło u ludzi, no to całe otoczenie było niezbyt ciekawe, tak, było duże bezrobocie, ludzie tak nie bardzo wiedzieli, co się dzieje, co innego mieli obiecane, co innego się działo. PGR-y, likwidacja, różne takie historie, całe miasta były zagrożone Ja pochodzę z Łodzi, to wiem, co się działo w Łodzi. dużą biedą. Natomiast wydaje mi się, że były takie dwie rzeczy były, może trzy. Pierwsza, no to z tych pozytywnych, tak? No bo o negatywach to można rozmawiać bardzo długo. Z pozytywnych rzeczy, no to wydaje mi się, że było taka eksplozja brania rzeczy w swoje ręce, co się dzisiaj nazywa przedsiębiorczością. To oczywiście było na takim bardzo niskim, podstawowym poziomie, ale wielu ludzi stwierdziło, że no to wykorzysta tą szansę. A druga rzecz to taka, że może nie było takiej świadomości strasznej, ale chyba wszyscy tak podświadomie zdawali sobie sprawę, że to jest taka szansa dana no, nam, tym wszystkim, co wtedy mieszkaliśmy w Polsce, no, oprócz dwudziestolecia międzywojennego raz na kilkaset lat, tak? To nie, oczywiście Szansa dziejowa. tak, nie było takiego tam przemyślenia, że tamtego od Jagiellonów czy od kogoś, to tam nikt chyba tak nie myślał, ale było takie odczucie, że kurczę, no rzeczywiście się coś tam udało. Czy wy, inwestorzy PI, mieliście wtedy w kogo inwestować? Były już biznesy potencjalnie atrakcyjne dla was? No nasz fundusz zaczął działać w Polsce od 90 roku w zasadzie. No i próbowaliśmy. No początek był taki, że dostaliśmy od Kongresu Amerykańskiego $250 milionów na popieranie zmian w Polsce, zmian rynkowych, tak? No i mieliśmy sobie wymyślić formułę, ponieważ dwie osoby, które tym kierowały, miały bardzo długie doświadczenie, w zasadzie może nie ojcowie założyciele, ale tam drugie pokolenie z private equity w Stanach, no to kierunek był oczywisty. No i zaczęliśmy wymyślać różne rzeczy, które możemy robić w Polsce, tak? Mieliśmy łatwiej niż w innych krajach, bo jednak ta przedsiębiorczość mniejsza lub większa, ale była w Polsce. Oczywiście było też dużo takich tam złych, patologicznych przykładów z lat 80. No tam nie wszystkie spółki polonijne to tak naprawdę były biznesy i tak dalej, ale taki zaczyn był i myślę, że było w czym szukać, tak? W ciągu tych ponad 30 lat zmieniło się mnóstwo rzeczy, a z poziomu private equity co zmieniło się w największym stopniu z perspektywy waszej branży? No ja myślę, że zmieniło się wszystko i nic, tak? To prawdę powiedziawszy. Wszystko to znaczy. Mechanizm działania funduszy pozostał z grubsza ten sam, tak? Tak, no w funduszach to wiadomo, no chodzi o to, żeby dla bardzo, bardzo dużego uproszczenia włożyć 1, a wyciągnąć 3, 4, 5, tak? W ciągu kilkunastu lat, tak? Natomiast co się zmieniło? No na pewno zmieniło się zrozumienie tego, co my robimy, tak? No na początku to tam pytania były, jakie tam oprocentowanie u was jest i tam co tam trzeba podpisać. Czy byliście bankiem w wyobrażeniu? Tak, absolutnie. I to było przez wiele, wiele lat, była taka praca edukacyjna, czym my się różnimy. No i w tej chwili, no u młodego pokolenia
czyli czytaj takiego do 40 roku życia, 35, to w ogóle jest, to nie ma żadnej dyskusji na ten temat, bo oni to doskonale rozumieją. U starszego pokolenia czasem się zdarza, ale to już tam raz na 100 może, tak? Czy 2 razy na 100. Druga rzecz, która się zmieniła, to na pewno zmieniło się to całe otoczenie, w którym my działamy, tak? Czyli począwszy od doradców, menadżerów, tych, którzy pomagają rozwijać biznesy, członków zarządu, tych wszystkich ludzi, od których ten nasz biznes i sukces jest w dużej mierze zależny, no to tutaj jest w czym wybierać, można budować zespoły, jest dużo doświadczenia na rynku. Ludzie, menadżerowie mają nie tylko doświadczenie w jakichś tam dużych korporacjach, które tu w pierwszej kolejności były źródłem jakichś tam naszych miejsc, gdzie szukaliśmy te osoby, które mogą prowadzić biznes, ale w mniejszych firmach, co ma bardzo dużo zalet. Trzecia rzecz, która się zmieniła, no to biznesy się stały dużo bardziej skomplikowane, tak? Co ma oczywiście swoje... Dobrze czy źle? No właśnie, to ma swoje zalety i wady. No wada jest oczywista, tak? No, że trudniej jest zbudować coś, co będzie miało wartość, ale im trudniej, tym ciekawiej, tak? Więc bym powiedział, my trochę też jak przedsiębiorcy, no nie tylko to, co robimy dla pieniędzy, ale też dla fanu, nie? Takiego profesjonalnego, No, żeby nie zawodowego. zgnuśnieć w tym. Tak, dla takiego profesjonalnego fanu. No im więcej wyzwań takich, które pozwalają stawać na palcach, tym to jest ciekawsze przedsięwzięcie, tak? A czwarta rzecz to trochę też, ponieważ ten rynek jest większy, to też się pojawiło dużo więcej możliwości sprzedaży tych firm, chociaż w ostatnich czasach to też możemy za chwilę na ten temat porozmawiać, to ten proces został zatrzymany, jeżeli chodzi o to, kto może te firmy kupować, przejmować i dalej je rozwijać, no ale na pewno to jest duża zmiana, tak? No bo tam 30 plus lat temu, no to w zasadzie jedynym, kto mógł kupować te firmy, no to byli inwestorzy strategiczni, wybrane aktywa z jakichś tam Giełda powodów. raczkowała dopiero. Giełda raczkowała, nasze pierwsze IPO zrobiliśmy w 96 chyba albo 5 roku i to zupełnie przez przypadek, bo w ustawie było zapisane, że każda oferta powyżej 300 osób musi być zrobiona publicznie. Myśmy byli udziałowcem w banku i tam było chyba 500 akcjonariuszy, którzy, no i tak trochę z politycznego punktu widzenia, żeśmy się zgodzili, żeby tam była emisja z prawem poboru. No bank zawsze potrzebuje nowych pieniędzy, żeby się rozwijać. No i ktoś tam doczytał, że to niestety musimy zrobić w formie oferty publicznej, wejścia na giełdę. No i tak ten bank trafił na giełdę jako nasza pierwsza inwestycja giełdowa w IPO, no, z których zrobiliśmy tam 35, 37 chyba, nie tylko w Polsce. Porozmawiajmy trochę o tym właśnie, co trzeba zrobić, żeby zaliczyć udane IPO, jak ten biznes przygotować i kiedy IPO jest lepszym rozwiązaniem niż poszukanie inwestora strategicznego. W dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy rynek jest mało przewidywalny, tych debiutów na giełdzie, nie tylko zresztą w Polsce, ale w całej Europie jest stosunkowo niewiele. Jest dużo transakcji, które są odwoływane z powodu właśnie sytuacji na rynku. No co trzeba zrobić, żeby to IPO było udane? Kilka rzeczy, tak? No to po pierwsze mieć fajny, dobry biznes. Znaczy to jest podstawa. To podstawa każdego exitu. Tak, czyli to jest jakość produktu, tak? To jest jakość produktu, która na dzisiaj powinna być bardzo dobra, no a też taka, która ma szansę rozwoju, tak? I to jest pierwszy warunek konieczny absolutnie. Po drugie, znaczenie osób, które prowadzą tą firmę, jest chyba nawet wyższe niż w przypadku sprzedaży do inwestora strategicznego. No pewnie porównywalne z tym, czego oczekuje inwestor finansowy, czyli taki jak my. No tylko, że inwestor finansowy wie, że nawet jak ma mniejszościowy pakiet, to
zrobi dosyć szczegółowe due diligence na temat tej firmy, spędzi, jak to 3 osoby pracują przez 3-4 miesiące, no to spędzi pewnie kilka tysięcy godzin z tymi ludźmi, no i dobrze wie, tak, co tam jest, co jest do zmiany i próbuje te zmiany nawet przynajmniej uzgodnić przed wejściem, jeżeli nie zacząć wprowadzać przed zrobieniem inwestycji. No rynek publiczny nie ma tego przywileju, no bo kupuje to, co mu się przyniesie. W związku z tym inwestorzy giełdowi są bardziej ostrożni, więc to po prostu ten drugi element jest super ważny, tak? Trzecia rzecz to jest kto zostaje w tej firmie, na jak długo, tak? Bo myśmy robili zarówno IPO spółek, które nie wiem, kupowaliśmy od Skarbu Państwa wcześniej, to było w latach tam 90., albo gdzie przejmowaliśmy dużą część firmy, nie wiem, w przypadku Kruka, no to tam byliśmy w pewnym momencie właścicielem 85-7% tej spółki, a trochę inna sytuacja jest, jak jest założyciel, który tam ma większość, no to wtedy my jesteśmy traktowani trochę jako taki inwestor techniczny, który oczywiście wniósł wartość do spółki, no ale jego rola w momencie... Ale nie główno rozgrywający. Tak, czyli to jest ten trzeci element, na który ci kupujący zwracają uwagę, kto wychodzi, kto zostaje, dlaczego, czy dobry moment, czy ta wycena jest fajna dla tego, który sprzedaje, a jeżeli nie fajna, to dlaczego on chce sprzedać. I to jest mniej pytań do nas, tak, no bo my, to rynek już rozumie naszą specyfikę w sensie takim, że no, mamy fundusze, które mają ileś tam czasu. No my z każdego biznesu musimy wyjść, tak? Czy po 3 latach, czy po 13, ale no, na pewno nie po 20, tak? W związku z tym to jest istotne z punktu widzenia sprzedającego. No i czwarta rzecz to jest też taka może techniczna, ale super ważna, czyli przygotowanie spółki od strony w zasadzie wielu aspektów, tak? Począwszy od tego, że no musi być osoba na długo przed IPO, która się tym zajmie, będzie za to odpowiedzialna. Która powinna być dosyć wysoko w organizacji, żeby to nie był tam ktoś, kto nosi teczkę za prezesem, tylko osoba, która zna dosyć dobrze firmę, a później będzie pierwszym kontaktem. No i ona jest takim trochę na poziomie spółki project managerem tego projektu IPO. No też jest super istotne, żeby zanim w ogóle ktokolwiek z zewnątrz wszedł do spółki, to żeby spółka była przygotowana do tego, żeby miała dobrze zrobione projekcje, które są dobrze zrozumiane przez grono kilkunastu osób, które są w stanie o tym dosyć swobodnie powiedzieć, co, dlaczego. To taka techniczna kwestia, nie wiem, już nie pamiętam ile razy menadżerowie się dziwią, no to znowu mamy powtarzać tą samą prezentację. No tak, to jest istotne, bo Tylko żeby komunikacyjnie wszyscy tak, byli w ale tym też samym nawet w miejscu. stosunku do doradców, których się wynajmuje, no to oni też muszą widzieć, że ten towar jest dobry, prawda? Więc no trzeba go tak trochę opakować. To nie jest tam zakłamywanie rzeczywistości, tylko pokazanie, że rzeczywiście to jest fajna firma z fajnymi ludźmi, fajny rynek. No to wszystko trzeba sobie poukładać, tak? To nie można tego puścić na żywioł. Zrealizowaliście już ponad 150 inwestycji, tam już prawie 160. Widzieliście tysiące biznesów, tysiące przedsiębiorców. Czy jest jakiś zbiór cech, które musi dany przedsiębiorca czy dana firma posiadać, żeby was zaintrygować? No to zaczynając od firmy, no to na pewno to, co nas interesuje, no to są mocne pozycje na rosnących rynkach, tak? No pomimo tego, że tam wzrost w Polsce jest tam, nie wiem, w tej chwili 2-3% chyba, no to my w dalszym ciągu jesteśmy w stanie znaleźć takie biznesy, które rosną 50-70% rocznie, no bo są takie segmenty, tak? Podam przykład firmy Unilink, która się rozwijała bardzo fajnie organicznie, tam zrobiła parę zakupów, ale wspólnie z założycielami doszliśmy do wniosku, że to super byłby pomysł, żeby zacząć konsolidować polski rynek i wyjść poza polski rynek, tak? I to w sposób
skokowy zwiększa wartość firmy, jeżeli oczywiście to jest zrobione dobrze, czyli jest pewna dyscyplina w tych zakupach, B, jeżeli rzeczywiście jesteśmy w stanie te biznesy połączyć, tak żeby tam te przysłowiowe synergie zaistniały, tak? Bo bardzo często to nie ma miejsca, tak? Bardzo często to są nieudane zakupy, bo to są często chore ambicje kogoś, tak? No to W tym wypadku rozumiem historię z happy endem, bo Unilink No, jest z bardzo bardzo dużym sprzedany do amerykańskiego poważnego gracza. tak. No ale to jest jeden z przykładów, prawda, gdzie mówię, taki program M&A, gdzie my rzeczywiście możemy bardzo, bardzo dużo wartości włożyć i z reguły w takich sytuacjach, no to tych kilka transakcji to prowadzimy my, budując zespół wewnętrzny i później my tak spuszczamy na wodę tą łódkę i ona sobie tam płynie tam już, gdzie sternik sobie zażyczy. No to jest drugi punkt, tak? Trzeci punkt, no to rzeczywiście jest to jest to coś, tak? USP, jak to mówią tam Amerykanie. Coś wyjątkowego. Wyjątkowego w tej spółce, tak? Która pozwoli uwierzyć w to, że nie tak łatwo będzie, jak nawet konkurencja zobaczy, co się dzieje, że nie tak łatwo będzie zabrać udział w rynku, obniżyć marżę. No musi coś takiego być, tak? To może być, no to w Polsce rzadko to jest jakieś tam IP szczególne, że tam ktoś coś wymyślił, to na pewno u nas jest dużo Edisonów, ale jakoś się nie mogą przebić z różnych powodów, tak? Na pewno dużo Tesli. Tak, no ale czyli generalnie to bardzo często wynika z modelu biznesowego, tak? Albo z takich rzeczy, które są wyjątkowe i tu przejdę do ludzi, tak? No bo co musi być taki przedsiębiorca? No w ogóle przedsiębiorcy to są wyjątkowi ludzie i to, co się stało przez te 30 parę lat w Polsce, to w 85% uważam za zawdzięczałem przedsiębiorcom, bo to wbrew różnym tam przeszkodom i tak dalej, no to oczywiście no nie wszyscy są święci, to wiemy, prawda, ale mówiąc generalnie, no to większość wykonała swoją robotę, tak, i w dalszym ciągu codziennie tam tą robotę wykonuje, tak. No ale to są ludzie, którzy potrafią dostrzec to coś, tak, oni są zafiksowani na zmiany, na budowę firmy, na ciągłe udoskonalanie rzeczy, na patrzenie z różnych punktów widzenia, tak? To jest jedna cecha. Druga cecha, no to jest umiejętność budowy zespołu, tak? No bo w tej chwili, jak powiedziałem, to te biznesy są coraz bardziej skomplikowane i jedna osoba no, nie jest w stanie Nie tego ma szans zrobić. posiadać wiedzy niezbędnej do Tak, zrealizowania nawet taką z moich organizację. obserwacji wynika, że takie biznesy, gdzie byli tacy liderzy, że co powiedział lider, to tak ma się stać, no to one w dłuższej perspektywie niestety nie odnoszą dużych sukcesów, tak? One może są fajne i tak dalej, ale to niestety musi być zbiorowy wysiłek, czyli to nie jest tylko ten człowiek, przedsiębiorca, który to wymyślił, zaczął i tak dalej, ale on musi mieć umiejętność Sparring budowy, partnerów. motywowania. Te osoby jednak mimo wszystko są, no to jest trochę nasza rola, tak, żeby ich tam trochę podnieść, żeby byli słuchani, ale mądry przedsiębiorca słucha, tak, nawet jeżeli się do tego nie przyznaje, tak, bo to jest taka cecha przedsiębiorców, że oni rzadko się przyznają, że coś od kogoś wzięli albo ale z drugiej strony ta ważna cecha to jest właśnie taka, że to jest taka cecha, że z jednej strony przedsiębiorców dobrych cechuje taki zdrowy sceptycyzm, czyli oni tam kiwają głową i tak dalej, ale tam wybierają to, co im się wydaje, pasuje im do układanki. No ale z drugiej strony no nie ma biznesu bez porażek, tak? No jak się coś robi, no to no i u tych ludzi jest taka umiejętność, żeby próbować wyciągać wnioski, lekcje z tych własnych porażek, bo to są najlepsze lekcje, tak? Bo tam się niby mówi, że najlepiej to się uczyć na cudzych błędach. Ale to rzadko się No udaje. cudzych błędów się tak dobrze nie rozumie, jak się rozumie swoje błędy. I jeżeli ktoś jest naprawdę... Cudze błędy nie bolą. Dokładnie, ale też no, znaczy trudno jest powiedzieć, dlaczego ten błąd był i co tam było dookoła tego i co było wewnątrz firmy i dlaczego do tego doszło. No w przypadku
swojego błędu, no to jest dużo wyższe prawdopodobieństwo, że coś takiego się uzyska. Wprowadź nas trochę do świata Enterprise Investors. Jak wy funkcjonujecie, jak wasz fundusz jest zbudowany, w jaki sposób podejmujecie decyzje? To ja może bym zaczął od tego, powiem za chwilę na to pytanie, ale takie pytanie przed tym pytaniem, no to jest takie pytanie, dobra, to dla kogo jest ten biznes, nie? Biznes private equity. Znaczy, to jest taki biznes, który się wydaje super prosty, nie? No bo co oni tam robią? No mają tam kupkę pieniędzy, no i później mówią pan tak, pan nie, pani nie, pani tak, pan tak. No proste, nie? Później dają pieniądze, tam ktoś coś robi, oni na koniec mówią, dobra, super, to sprzedajemy, nie? No to tak z boku to trochę wygląda. Naprawdę to jest taka profesja bardzo interesująca, tak? Dla kogoś, kto lubi zmiany i tam takie historie, ale super wymagająca, tak? Bo z jednej strony trzeba mieć te umiejętności zrobienia dobrego dealu, tak? Zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży. Czyli to jest taka umiejętność negocjacyjna i to taka mocno, tak? No bo się negocjuje z ludźmi, którzy są podobni, tak? No to tam rzadko i przedsiębiorcy to też są przecież urodzeni negocjatorzy, bo przecież codziennie sprzedają siebie, firmę, produkt, to jest w ich DNA. No więc trzeba być równie dobrym, a jeszcze lepiej lepszym niż oni, żeby mieć dobrą transakcję, zarówno po stronie cenowej, jak i też od strony innych warunków, tak? No, to pewnie truizm jest, że lepiej mieć lepszą umowę niż gorszą, tak? No ale tak to jest, tak? Że czasem to się przydaje, rzadko, bo rzadko. To się z reguły przydaje w przypadku pomyłek, no ale jak się człowiek pomylił, czy firma się pomyliła, no to lepiej jest mieć lepszą umowę niż gorszą. Tak? Umowy są na złe czasy. Tak. No to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to trzeba mieć umiejętność bardzo często z tymi samymi ludźmi, z którymi się negocjowało, tak? Bo najczęściej ten przedsiębiorca zostaje, on po części sprzedaje, ktoś tam może wychodzi, albo my dostarczamy pieniędzy na rozwój tego przedsiębiorstwa. Ale potem trzeba pracować dalej. A potem razem. trzeba z nim normalnie pracować, budować relacje. Wobec tego to nie ma dobrej współpracy bez relacji. No i tam dochodzi do różnych dziwnych rzeczy. No, czyli trzeba mieć umiejętność takiego długofalowej, systematycznej pracy z wybraną grupą ludzi, tak? No po trzecie trzeba mieć trochę takiej odwagi cywilnej, żeby tym osobom, które są bardzo mają mocne charaktery, tym przedsiębiorcom, no się postawić, tak? Czwarta cecha, super istotna, no to jest taka, że no nagroda to jest bardzo odsunięta w czasie, prawda? Znaczy oczywiście my bardzo przyzwoicie zarabiamy na bieżąco, no ale to nie jest ta satysfakcja finansowa, która powinna przyciągać ludzi do tego biznesu, tak? No na końcu to jest bardzo sprawiedliwy podział, no jak inwestorzy zarabiają, to my też zarabiamy, no ale to my zarabiamy w perspektywy 7, 8, 10 lat, tak? Czyli tu nie ma miejsca, że ktoś powie, no dobra, 2-3 lata popracuję, pójdę gdzie indziej i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś to traktuje jako tam epizod w życiu, bo mu do czegoś to jest potrzebne, że on tam, nie wiem, wróci do biznesu rodzinnego, to okej, prawda? Ale co to oznacza? No to oznacza, że ten horyzont czasowy no musi być super długi, nie? No w dzisiejszych czasach 10 lat to jest, czy 8 to jest bardzo długo. Czyli trzeba być i cierpliwym, i trzeba być osobą dobrze rozumiejącą swoje pragnienia. No tak. I no tam tych cech według mnie to jest dużo więcej, ale to Oczywiście. mi się wydaje, że te cztery to są najważniejsze i one niekiedy się wykluczają, tak? Bo trzeba być czasem agresywnym, a czasem empatycznym, czasem trzeba uderzyć ręką w stół, a czasem trzeba być tym tam liskiem, a nie lwem i tak dalej, nie? Czyli trzeba, i to trzeba mieć na stosunkowo wysokim poziomie te cechy, no żeby odnieść sukces, tak? No dobra, ale teraz wracając do pytania. Konkretnie u was, jak to działa? My jesteśmy firmą z dosyć długą historią, tak?
jak powiedziałeś na początku, ponad 30 lat. Są osoby, które pracują w firmie 30 plus, niektóre pewnie troszkę dłużej. Założycieli firmy już nie ma ani z nami, ani na tym świecie, więc myśmy przeszli pierwszy etap sukcesji jakiś czas temu, tak. No, z takich rzeczy, które są istotne dla nas, no to przygoda z Enterprise Investors, no to zaczyna się od tego podstawowego, najniższego szczebla inwestycyjnego. My nie przyjmujemy partnerów, czy osób, które trafiają na poziom Trzeba partnerski. wyrosnąć wewnątrz organizacji. Tak, bo uważamy, że podejście do inwestycji, zrozumienie pewnego rodzaju logika, też nie bardzo lubię to słowo tam kultura korporacyjna, no ale coś takiego jest, prawda? I nawet jeżeli ktoś pracuje razem z nami i nie jest z Polski, czy nie jest w Warszawie, no to na jakiś tam od pół roku do roku przyjeżdża do Warszawy, no żeby to wszystko poczuć. No pomimo tego, że my jesteśmy taką firmą Teamsową od 30 lat, tak? Bo jeszcze nikt nie wiedział, że będą Teamsy i tam praca zdalna i tak dalej. No Skype to jeszcze nie istnieje. absolutnie. No to myśmy mieli 2 założycieli w Stanach, nie? I musieliśmy wyrobić sobie jakiś taki technikę, no, podejmowania decyzji, wymiany informacji, szukania porad, bo to w zależności od tego, jak to tam, na jakim etapie to była transakcja, czy co tam się działo. No i jakoś żeśmy to wyrobili, dlatego dla nas wejście w ten świat online'owy był dużo, dużo prostszy niż pewnie dla innych, którzy mieli to skoncentrowaną decyzyjność w jednym miejscu. Ale to nie oznacza, że te tak zwane rozmowy tam korytarzowo-kuchniowe nie są ważne. One są super ważne, tak? I to nawet osoby... I na przykład my mamy dalej taką zasadę, że no generalnie no to nie akceptujemy pracy zdalnej i nigdy żeśmy jej nie akceptowali, tak? Szczególnie w stosunku do młodych ludzi, no bo gdzie oni niby się mają tego nauczyć, tak? To nie jest... To jedyny sposób nauczenia się to jest chodzenie na spotkania z osobami, które już na takich spotkaniach były Praca 200 razy, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby zrobić model, bo to jest oczywiście istotne narzędzie pracy kogoś, kto przychodzi do private equity, no ale to nam nie chodzi o to, żeby ktoś się na tym etapie zatrzymał, tak? No jak ktoś się chce zatrzymać, no to nie z nami, tak? No bo my mamy jednak tą zasadę, że no po tych kilku latach, 2, 3, 4, jak ktoś nie awansuje, no to mówimy, no jesteś świetny w modelach, no ale my zatrudniamy przyszłych generałów, tak? Jak ty nie masz tej buławy w plecaku, albo nawet nie masz plecaka, no to sorry, no świetnie robisz to, co robisz, ale no to nie tu, nie? To nam nie o to chodzi, nam nie o to chodzi. To jest dla nas taki pewien, no musisz być doskonały w tym, ale to jest taki etap, jeżeli nie masz ambicji, żeby iść dalej, no to sorry, to nie u nas. Z której inwestycji jesteś najbardziej zadowolony? Nie przez przypadek to była najlepsza inwestycja chyba w historii naszych wszystkich funduszy. Inwestycja w czeską, a w zasadzie w morawską firmę AVG Technologies, tak? Bo tam było mnóstwo wyzwań i to było super ciekawe, tak? Jakie były Dla wyzwania? niewtajemniczonych biznes antywirusowy. Tak, no to tam stare dzieje, to w tej chwili to oczywiście jest ta funkcjonalność jest załatwiana trochę w inny sposób, ale te 20 lat temu, to jeszcze było przed tym, jak powstał pierwszy iPhone, tak? Ale później też oczywiście mieliśmy produkt na mobile. No to zapewniało bezpieczeństwo w sieci, tak? No to taki prekursor dosyć dużej w tej chwili kategorii, jaką jest w tej chwili cyber security, tak? No to było tam początek cyber security na świecie. To był biznes B2C, czyli wśród nas, tak? Użytkowników, no internet się rozwijał, w związku z tym rozwijali się też hakerzy i korzystali z różnych tam rzeczy. Oczywiście powstawały tam bankowość internetowa i tak dalej. No to w sposób naturalny wśród ludzi zawsze się tam ktoś znajdzie, kto będzie chciał wykorzystać tego typu narzędzia do bezpodstawnego wzbogacenia się. I co takiego wyjątkowego było akurat w tej inwestycji?
No tam było dużo rzeczy, tak? No po pierwsze, myśmy kupili firmę przedsiębiorcą bez przedsiębiorcy, bo myśmy odkupili większość od takiego małego inwestora czeskiego, który 1,5 roku wcześniej kupił ją od założyciela. To była firma, która miała 25 milionów użytkowników i przybywało dosyć szybko, bo to był fajny produkt, dosyć lekki, czyli nie spowalniał pracy komputera, bo było sporo konkurencji, ale to od razu po zainstalowaniu no komputer 2 razy wolniej pracował, więc a wtedy komputery nie były za szybkie, no to była bardzo duża zaleta i ilość tych użytkowników tam rosła między 1 milion a 2 miesięcznie, tak? Dystrybucja była super, no bo to była dystrybucja online'owa. Tam były oczywiście te wersje tam do wgrania i tak dalej. Pudełkowe. Tak jest, ale to nie był główny kierunek firmy. No ale co było śmieszne na przykład dla mnie, tak, że osoba odpowiedzialna za sprzedaż to może tam latała samolotem, ale na wakacje. No, że w ogóle się nie spotykała z żadnymi dystrybutorami, z nikim. No było mnóstwo takich rzeczy, gdzie nam się wydawało, że my jesteśmy w stanie no, wnieść bardzo dużo wartości, tak? Pomimo tego, że no, skończyliśmy, żeśmy w pierwszym rzucie przenieśli firmę z Brna, dlatego mówię to morawska firma, do Pragi, z Pragi do Amsterdamu, a z Amsterdamu do San Francisco, tak? W międzyczasie zrobiliśmy kilkanaście zakupów na całym świecie firm, które albo uzupełniały to technologicznie, albo dawały jakieś tam zalety po stronie dystrybucyjnej. No ilość użytkowników to wzrosła z tych 23 czy 5 do prawie 200 milionów. 200 milionów. No i to była no taka bardzo, bardzo, bardzo szybka jazda, dosyć długa, tak, bo myśmy w tej firmie byli prawie 8 lat. Na koniec żeśmy ją wprowadzili na New York Stock Exchange, czyli też no, trochę coś innego niż warszawska giełda, tak, więc to też ciekawe było zobaczyć, jak to działa i tak dosyć wymagające intelektualnie, bo to też no inny rynek, tak, no, to nie ma co się oszukiwać, prawda. No w międzyczasie doprosiliśmy do tej firmy tam sporego inwestora z branży no, private equity, ale z dużo większym doświadczeniem, jeżeli chodzi o ten sektor. Tak? Nie sprzedaliśmy mu kontroli, w dalszym ciągu mieliśmy większościowy, czy największy pakiet w tej firmie. No, czyli kombinacja tych wszystkich rzeczy, no i na koniec no, zwrot. No, myśmy Właśnie jaki to był wynik na koniec? no to była 1 z przodu i wysokie tam coś na drugim miejscu, tak? No to z tego punktu widzenia to był fantastyczny zwrot. To teraz dla przeciwwagi najmniej udana inwestycja. Wydaje mi się, że te najmniej udane inwestycje czy porażki, bo lubię to konkretnie mówić, tak? To dla mnie najmniej udana inwestycja to jest tak między 1 a 2 razy, czy 2,5 raza pieniądze, no to tak jest okej, ale no to jest mniej udana inwestycja. No porażka, no to jak się bierze tam połowę kosztu, czasem trochę mniej, nie? To 2 powody z reguły są, tak? Jeden to, że się pomyliliśmy co do rynku albo timingu inwestycji i z jakichś powodów, i za chwilę powiem o tym przykładzie tej porażki, to nie wyszło. No a druga to oczywiście ludzie. Była taka firma, która wymyśliliśmy, czy przyszli do nas ludzie, którzy nas przekonali, że fajnym pomysłem, to była końcówka lat 90. jest zbudowanie firmy, która będzie zarządzać hotelami, tak? No ale tak, żeby zarządzać, no to najpierw trzeba cudzymi hotelami, no to najpierw trzeba mieć swoje, żeby pokazać, że to się umie robić, prawda? Potrafi się robić. No, Jakąś wiarygodność wypadałoby zbudować. no tak, no więc myśmy sobie wymyślili, że musimy między 3 a 5 hoteli zbudować, zarządzać nimi, no i wtedy będziemy mieli kolejkę chętnych do tego. Namówiliśmy, już nie pamiętam jak to się ta firma nazywała wtedy, no ale kogoś, kto tam ma brandy Holiday Inn, Intercontinental i tak dalej, to chyba było ten Six Continents się wtedy nazywało. Dali nam quasi wyłączność na prowadzenie 2 czy 3 brandów z tej stajni.
na 20 hoteli w Polsce, tak? No myśmy zbudowali kilka hoteli, 3. No ten trzeci to był w Krakowie, super, lokalizacja, wszystko super. No i otwarcie miało nastąpić 15 września 2001, tak? Okej. No 4 dni po World Trade Center. to był hotel sprofilowany pod, no, pod turystów tam amerykańskich, japońskich, którzy wtedy w dużych ilościach przyjęli, to było większość, no bo w tej chwili to raczej weekendowe przyloty z Manchesteru przeważają w Krakowie, jeżeli chodzi o ilość ludzi, wtedy tak nie było jeszcze. No i zaczęło to się wszystko walić, no bo nie było klientów, nie było przychodów, a były koszty, plus do tego koszty finansowe. No to ogłosiliśmy upadłość, tak, tego całego pomysłu. Tu na szczęście nam pomogła nieruchliwość polskiego systemu sprawiedliwości, bo ten cały proces tyle trwał czasu, że bardzo długo. Zresztą jedną sprawę mamy do tej pory. To jest ile? Już ponad 20 lat, ona jest niezakończona. To nie wiem, czy to jest rekord Polski, jeżeli chodzi o długość sprawy gospodarczej, ale dosyć długo. Ale co się stało? Na tej fali oczekiwań wejścia Polski do Unii, to była ta pierwsza fala wzrostu wartości nieruchomości. Więc syndyk to wszystko posprzedawał. Oprócz tam paru rzeczy, mówię, iluś tam roszczeń, co do których w jednym przypadku dalej sprawa jest w procesie sądowym. No i udało nam się zupełnie niezły zwrot zrobić na tej upadłości, na tej porażce, tak? No bo to była zdecydowanie porażka. Ponad 30 lat na rynku, grubo ponad 2 miliardy euro zainwestowanego kapitału, kilkadziesiąt IPO, prawie 160 transakcji. Ładną kartę już zapisaliście jako fundusz, a co jeszcze chcielibyście zrobić? Jak definiujecie swój cel? No my w zasadzie robimy to samo od 30 lat, więc to takich ambicji, żebyśmy chcieli tam, nie wiem, zrobić fundusz, który robi coś innego, to nie mamy, tak? Mamy ambicje robić bardzo dobrze to, co robimy i uważamy, że potrafimy, tak? Czyli skoro działa, po co zmieniać? No zmiany są ciągłe, tak? Bo to nie Ale to jest oznacza, że... Natomiast cecha tego biznesu. model taki, uważamy, że to, co potrafimy robić, to tak, na pewno potrafimy współpracować z przedsiębiorcami. To tam mieliśmy parę problemów, ale na 160 tam 2 czy 3, no to jest granica błędu, prawda? Uważamy, że potrafimy wybrać tych, którzy chcą mieć partnerów, bo to bardzo często jest tak, że przedsiębiorca nie chce mieć partnera, no to się nie nadaje do współpracy z nami, że potrafimy wybrać tych bardzo dobrych, którzy uważają, że chcą się podzielić odpowiedzialnością za prowadzenie biznesu, bo to tak jest, to ktoś się pojawia, który chce coś mieć do powiedzenia, co nie oznacza, że tam będzie zarządzał i tak dalej, bo ja to zawsze uważam, że podstawowa kwestia, no to jak ktoś się pyta, no dobra, to co wy robicie w biznesie, no to ja odpowiadam, przede wszystkim nie przeszkadzamy, tak, bo to jest najważniejsze, tak, a tam wartość dodana jest oczywiście super ważna, ale znam takich, którzy przeszkadzają w prowadzeniu biznesu i to jest bardzo źle. No więc my się na tym znamy, według mnie znamy się bardzo dobrze na budowie pewnego rodzaju biznesów i tych rodzajów to jest sporo. Mamy mało czasu, żeby o tym porozmawiać, ale to na pewno jest tam między 5 a 10 różnych rzeczy, które żeśmy kilkakrotnie zrobili i rozumiemy, na ile coś jest istotne, na ile mniej, gdzie trzeba spróbować nie popełniać błędów. Nie zawsze oczywiście to się udaje, tak, ale no to jest taka pewnego rodzaju polisa dla przedsiębiorcy, że jest ktoś, który to widział, tak, bo są pewne obszary, gdzie bardzo dużo przedsiębiorców nie ma doświadczeń, tak, na przykład kupowanie firm za granicą, ale takich nie żeby kupić sobie przedstawicielstwo handlowe, tylko taką firmę, no nie wiem, chcemy zbudować, biznes. no chcemy na przykład zbudować pozycję taką leadershipu na 3, 4, 5 rynkach, no to nie jest, że się kupi paru handlowców, oni tam zaczną coś robić, tylko tam trzeba mieć biznes od A
Z, tak? I w związku z tym, no to jest taka umiejętność, która szczególnie na odległość, to jest w większości przypadków coś nowego dla tych przedsiębiorców, z którymi pracujemy. Też widzimy siebie i to mamy zamiar kontynuować jako takiego gracza regionalnego, lekko rozszerzającego swoją działalność. Mówię, to nie oznacza, że tam za chwilę będziemy, nie wiem, w Turcji czy na Ukrainie, jak się tam sytuacja uspokoi czy rozwiąże, bo to pewnie nie, ale poprzez nasze spółki portfelowe, no my kupujemy nie tylko spółki tutaj w regionie, ale też i w Niemczech, i w Austrii, i we Francji, i we Włoszech, w Hiszpanii, bo te umiejętności są dosyć uniwersalne, tak? No, czyli chcemy doskonalić to, co robimy. No to też jest kwestia, no przychodzą nowi ludzie do firmy, no to oni też to muszą załapać, tak? I na czym to polega? No to droga od wejścia do bycia partnerem, no to jest 7-10 lat, tak? No to jest taki ten okres taki, no, do dojścia do osoby, która tam... Dojrzewania Tak, wewnętrznego. tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Dariusz Prończuk, partner zarządzający Enterprise Investors. A ja zapraszam do oglądania i słuchania kolejnych odcinków podcastu PSIK Private Equity o budowaniu wartości.